Cześć, z tej strony Rykasiński. Zapraszam na prezentację spokrewnionego z ostatnio pokazywanym R6515 większego brata. Dzisiaj na stole mamy Della PowerEdge R7515. Nadal opartego o procesor AMD EPIC, nadal z jednym sokietem, ale tym razem zamkniętego w większej obudowie 2U. I jak zwykle omówimy to, w jakich wersjach dyskowych występuje, jakie mamy możliwości konfiguracji sprzętowej, do czego się nadaje, a dodatkowo podzielimy się kilkoma przemyśleniami na jego temat. Zapraszam. Jak duży jest to serwer? R7515 to model 2U, przeznaczony do szafy rack 19 cali, czyli w porównaniu do R6515 zajmuje 2 razy więcej miejsca w pionie, ale w zamian dostajemy znacznie więcej przestrzeni na dyski, karty rozszerzeń i chłodzenie. Jeśli chodzi o długość, to w zależności od wersji obudowy mamy około 68-75 cm głębokości, więc nadal jest to pełnowymiarowy serwer rackowy i przed zakupem warto upewnić się, że szafa ma odpowiednią głębokość oraz miejsce na okablowanie z tyłu. Waga zależy mocno od wersji dyskowej. Maksymalnie obsadzony R7515 może ważyć około 24 do ponad 27 kg. Zależnie od tego, czy mówimy o wersji 8 razy 3,5 cala, 12 razy 3,5 cala, czy jeszcze wersji 24 razy 2,5 cala. Przejdźmy do przodu serwera. Niezależnie od wersji dyskowej, Dellowi jak zwykle udało się zmieścić z przodu standardowy zestaw, czyli włącznik, USB, mikro USB do iDracka, listek z serwis tagiem i uszy do montażu szyn. I tak samo jak w serwerach z procesorami Intela, mamy opcję wyposażyć go w maskownicę odcinającą dostęp do dysków za pomocą kluczyka albo jej bardziej funkcjonalną wersję z wyświetlaczem LCD, na którym możemy m.in. odczytać czy zmienić IP serwera. R7515 występuje w kilku wariantach dyskowych i tutaj różnica względem R6515 robi się naprawdę duża. W mniejszym modelu mieliśmy kilka konfiguracji typowych dla 1U, natomiast tutaj Dell pozwolił sobie na więcej. Możemy spotkać m.in. wersję z dyskami 8 razy 3,5 cala, 12 razy 3,5 cala z dodatkowymi dyskami 2 razy 3,5 cala z tyłu, a także wariant 24 razy 2,5 cala. W zależności od backplane'u serwer może obsługiwać dyski SAS, SATA oraz NVMe, w tym konfiguracje mieszane. Zacznijmy od wersji na dyski 3,5 calowe. To bardzo ciekawa opcja, jeśli ktoś chce zbudować pojemny magazyn danych. Mamy miejsce na duże dyski HDD, ale oczywiście możemy też zamontować 2,5 calowe SSD-ki za pomocą adapterów. Wersja 8 razy 3,5 cala będzie prosta i tańsza, natomiast warianty 12 razy 3,5 albo 12 razy 3,5 plus dodatkowe 2 dyski z tyłu dają już naprawdę spore możliwości pod kątem pojemności. Wersja 24 razy 2,5 z kolei jest zdecydowanie ciekawsza dla osób, które planują pracować głównie na SSD-kach albo na NVMe. Jeśli zależy nam na większej liczbie mniejszych dysków, szybkich pulach ZFS, wirtualizacji albo środowiskach, gdzie najbardziej liczą się nam IOPSy, to właśnie ta wersja będzie najciekawsza. I tutaj, podobnie jak w R6515, trzeba być bardzo uważnym. To, że serwer z zewnątrz wygląda podobnie, nie oznacza, że każdy backplane obsłuży to samo. Mamy konfigurację SAS-SATA, NVMe, mieszane z kontrolerem RAID, bez kontrolera RAID z dyskami podpiętymi transparentnie, a także takie, w których część zatok może działać inaczej niż pozostałe. Jeśli więc ktoś chce konkretną konfigurację, np. pod ZFS-a z dyskami NVMe, albo klasycznego RAID-a na SAS-SATA, albo mieszankę pojemnych HDD z szybkim SSD, trzeba przed zakupem upewnić się, że backplane, okablowanie i kontroler są zgodne z tym scenariuszem. Wracając do kontrolerów, w serwerze możemy zamontować kilka różnych rozwiązań dyskowych. Z myślą o ZFS-ie możemy sięgnąć po H330, który potrafi pracować w trybie RAID 0, 1, 5 i 10, albo HBA. HBA 330, czyli bliźniak, ale z czystszym firmwarem stricte pod ZFS-a. A jeśli wolimy klasycznego RAID-a, to mamy do wyboru H730 z gigabajtowym pamięci cache i wsparciem dla RAID-ów 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60, H730P, czyli ten sam chipset, ale z 2 GB pamięci cache i topowy H740P z 8 GB cache, bardzo dobry pod klasycznego RAID-a na dyskach SAS i SATA. Klasyczne kontrolery RAID zarządzają dyskami SAS i SATA. Dyski NVMe zawsze będą przepuszczane transparentnie, więc na nich robimy software RAID, albo ZFS-a, albo korzystamy z rozwiązań po stronie systemu operacyjnego. W R7515 wnętrze jest bardziej rozbudowane niż w bliźniaczym modelu 1U i dzięki tej większej obudowie mamy więcej miejsca na sensowne chłodzenie. Standardowo w serwerze mamy 6 wentylatorów standard lub high performance, montowanych w zależności od TDP procesora i innych elementów. Podobnie jest z radiatorami, mamy niskie i wysokie. Z Waszej perspektywy, jeśli macie zamiar kupić serwer w GetPrice, nie ma w tym nic strasznego.
Te elementy dobierzemy z góry tak, żeby pasowały do potrzebnej przez Was konfiguracji i żeby później nie było niespodzianek. Wentylatory są nadmiarowe, co oznacza, że jeśli któryś z nich padnie, serwer nie stanie. Ale nie są hot-swapowe, czyli wymianę musimy przeprowadzić na wyłączonej maszynie. Jeśli chodzi o procesor, to mamy miejsce na jednego AMD Epica w sokecie SP3. Serwer obsługuje procesory drugiej i trzeciej generacji, czyli serie 7002 i 7003. A w tym zakresie mamy procesory od prostych modeli z 8 rdzeniami aż do topowych z 64 rdzeniami i 128 pątkami. I to jest jedna z najważniejszych cech tego serwera. 7515 pokazuje, jak dużo można zrobić na jednej podstawce serwera, jeśli korzystamy z platformy AMD. Mamy bardzo dużą liczbę rdzeni, dużo linii PCI, wysoką przepustowość pamięci, a jednocześnie nie płacimy za drugi procesor, który w wielu zastosowaniach po prostu nie jest potrzebny, a dodatkowo jest to bardzo przydatne, gdy oprogramowanie, z którego korzystamy, jest licencjonowane per socket CPU, a nie per rdzenie. Czyli możemy na tej platformie zrobić prosty, ale pojemny i wydajny magazyn na dyskach 3,5, ale równie dobrze możemy zrobić bardzo mocną maszynę pod wirtualizację ZFS na dyskach NVMe, pod bazy danych albo środowisko kontenerowe. Na płycie głównej mamy 16 slotów na pamięci RAM DDR4. Serwer obsługuje zarówno moduły ECC RDIMM, jak i LRDIMM, ale jak zwykle przypominamy, żeby ich ze sobą nie mieszać. Sprzęt obsługuje pamięci DDR4 o prędkości do 3200 MHz, przy czym Epiki dość wyraźnie lubią szybkie kości i poprawnie obsadzone kanały pamięci. Na pewno mamy w planach zrobić grubsze porównanie wydajności między różnymi konfiguracjami RAM, więc jeśli temat Cię interesuje, to zachęcam do wbicia subskrypcji i zaglądania na kanał. Maksymalnie możemy zamontować łącznie do 2 TB pamięci RAM w kościach po 128 GB. Serwer jest w stanie uruchomić się i działać nawet z jedną kością RAM w środku, ale my uparcie zalecamy obsadzać go rozsądnie, tak by korzystać z wielu kanałów pamięci. Najlepiej wyposażyć go w 8 lub 16 kości, ale różnicę w wydajności na plus odczujemy już przy 2 lub 4 kościach. W przypadku Epica ma to szczególne znaczenie, bo źle dobrany RAM potrafi ograniczyć wydajność nawet bardzo mocnego procesora. Na płycie mamy, podobnie jak w pozostałych Dellach 15 generacji, miejsce na moduł TPM 1.2 lub 2.0. W praktyce najczęściej interesuje nas 2.0, szczególnie jeśli chcemy korzystać ze wszystkich możliwości Windows Server 2022 czy 2025. Tutaj filozofii nie ma. W R7515 risery są bardzo proste. Bazowo mamy 2 sloty PCI na karty niskoprofilowe, dostępne bez risera, od razu na płycie głównej. Dodatkowo możemy jednak dołożyć riser pozwalający na montaż kolejnych 2 kart pełnej wysokości. Jeśli chodzi o wykorzystanie kart PCI, mamy dużo opcji. Od kart sieciowych przez karty FC, do łączności z macierzami, dodatkowe kontrolery zewnętrzne, RAID czy HBA, dyski NVMe na kartach PCI, akcelerator AI. To jest jedna z większych przewag tego modelu nad wariantem 1U. Ta wersja daje więcej miejsca, większe chłodzenie, no i większą elastyczność przy kartach rozszerzeń. Więc jeśli ktoś wie, że poza dyskami będzie potrzebował jeszcze kilka konkretnych kart, R7515 jest dużo bezpieczniejszym wyborem niż R6515. Co ciekawe, serwer można przystosować, by obsłużył jedną kartę GPU do około 225 W, na przykład NVIDIA A16. Jedną z innych kart PCI, którą możemy wykorzystać, jest też karta BOSS. To rozszerzenie montowane wewnątrz serwera, mieszczące 2 dyski M2 i pozwalające robić na nich RAIDa 1. Bardzo chętnie wykorzystywane jest jako przestrzeń na system operacyjny lub wirtualizator, żeby nie zajmować głównych zatok dyskowych. Poza portami PCI z riserów mamy jeszcze jeden warty uwagi slot. OCP 2.0 to standard kart sieciowych stosowanych w tej generacji Deli. Pozwala w tym ciasnym miejscu dołożyć jeszcze jedną pełnoprawną kartę sieciową bez zajmowania klasycznego slotu PCI. Możemy tutaj włożyć kartę od bardzo prostej, 1-gigabitowej na RJ45 przez 10-gigabitowe SFP aż po 25-gigabitowe SFP28. Pełną listę kart znajdziecie w naszym konfiguratorze serwera. Są modele oparte na chipsetach Intela i Broadcoma. Przechodząc do tyłu serwera, widzimy zasilacze, sloty na karty PCI, kartę OCP, w tym przypadku z 2 portami SFP 10 gigabit, port gigabitowy RJ45 do zdalnego zarządzania iDRAC, 2 porty gigabit RJ45 Ethernet ze zintegrowanej karty sieciowej, 2 porty USB 3.0, port Cellular oraz VGA do monitora. Widzimy też diodę pomagającą odnaleźć serwer w szafie. Możemy ją zdalnie włączyć, wtedy będzie nam się świecić, łatwiej nam znaleźć sprzęt w szafie. I dioda też sama z siebie zacznie świecić na pomarańczowo, jeśli serwer wykryje jakieś błędy. Serwer ma 2 sloty na zasilacze, a dostępne są warianty mocniejsze niż w R6515, bo i sama platforma może być bardziej rozbudowana. W 7515 możemy zastosować zasilacze AC lub DC, w zależności od konfiguracji,
spotykamy jednostki 750, 1100, 1600, 2000 i nawet 2400 W. Wszystkie są hot swapowe, czyli w przypadku awarii jednego maszyna będzie dalej pracować, a wymianę można przeprowadzić na gorąco, bez wyłączenia serwera. Serwer jest zdalnie zarządzalny przez iDRAC'a 9. generacji. Jak w prawie każdym innym Dellu, dostępne są poziomy Basic, Express, Enterprise i Data Center. Nasze serwery jednak oferujemy przynajmniej z iDRAC'iem wersji Enterprise, tak by od razu mieć dostęp do znanej konsoli. Szerzej o tym, co w iDRAC'u można ustawić, sprawdzić, skonfigurować, jak się do niego dostać, będziemy opowiadać w innych filmach, więc jeśli temat Cię interesuje, zostaw subskrypcję i zerknij na pozostałe filmy. Serwer kompatybilny jest z kilkoma rodzajami szyn. Jedne, tak zwane serwisowalne, pozwalają na kompletne wysunięcie serwera z szafy. Drugie, zwane nieserwisowalnymi, pozwalają jedynie na częściowe wysunięcie. Warto pamiętać, że ten model to serwer 2U i w pełnej konfiguracji dyskowej potrafi swoje ważyć, więc do montażu w szafie zdecydowanie warto podejść w dwie osoby. Dzięki różnym wersjom dyskowym, dużym możliwościom rozbudowy i bardzo szerokiemu przekrojowi dostępnych procesorów AMD EPIC, R7515 jest jednym z ciekawszych jednosocketowych serwerów tej generacji. To model dla firm, które chcą wydajności zbliżonej do większych konfiguracji dwuprocesorowych, ale bez konieczności płacenia za drugi procesor i bez komplikowania całej platformy. Dell pozycjonuje ten model m.in. pod Software Defined Storage, wirtualizację i Data Analytics. Najczęściej wybrałbym go do wirtualizacji, większych magazynów danych, pod ZFS-a, na przykład TrueNAS-a czy Proxmoxa. Fajnie sprawdzi się jako node w klastrze HA, pod środowiska kontenerowe czy bazy danych, no i ogólnie wszędzie tam, gdzie potrzebujemy dużo rdzeni, dużo dysków i sensowną rozbudowę PCI w jednej maszynie. Jeśli ktoś szuka prostego serwera do małej firmy, R7515 może być przesadą. Chyba że zakłada ta firma naprawdę spory wzrost w nadchodzących latach i chce kupić maszynę mocno przyszłościową. Co do zasady, jeśli potrzebujemy jednej, mocnej maszyny z dużą ilością dysków i jednym bardzo mocnym procesorem, to jest to naprawdę ciekawa opcja. Jeśli miałbym krótko podsumować różnicę między R6515 i R7515, to ten pierwszy jest wyborem wtedy, gdy liczy się nam kompaktowy format 1U, a ten wtedy, gdy potrzebujemy więcej miejsca na dyski i karty rozszerzeń. Procesorowo oba modele są identyczne, bo mówimy o tym samym AMD EPIC-u, ale obudowa 2U w tym modelu zapewnia większą elastyczność. Serwer ten i wiele innych mamy na stanie w Poznaniu. Jeśli jesteś zainteresowany, zerknij na naszą stronę internetową. Mamy na niej pełny konfigurator, który pozwoli Ci stworzyć idealny zestaw zbudowany na tym serwerze i na wielu innych dla swoich potrzeb. Albo jeśli nie czujesz się pewnie z samodzielną konfiguracją, odezwij się do nas mailowo lub telefonicznie. Chętnie pomożemy. Za darmo i niezobowiązująco pokażemy oferty na sprzęt maksymalnie pasujący do Twoich potrzeb. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie tego serwera, śmiało pisz w komentarzu. Postaramy się odpowiedzieć. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.